Praktyczny test pojemności. 400 watów. Sinus jest jeszcze sinusem. Muszę zrobić tu specjalną wtyczkę zwarcia. Testujemy bez ściemy. 3, 2, 1. Katalizator wytniecie tym sąsiadowi, tylko będzie troszeczkę głośno. Wow! Nie spodziewałem się. Muszę odwrócić tego halogena, już się zaczynam pocić. I pytanie, czy wysuszymy pranie, zanim się podłoga spali, bo tam jest dywan z plastiku. Jak ma jasno się świecić dioda tego właśnie reflektora? Tu woda już bulgocze. Cykło. Czajniczek hotelowy, bo 1 kW na pewno nie wywali bezpieczników. No i otwieramy dziada. Jak w głowicy szpile. Okulary ochronne. O nie, utraciłem gwarancję. Kubane mocne to. Pociłem się, ale otworzyłem. Fajnie, gdyby dało się to zmienić w softie. No, płyta czołowa przyda się ładować naraz solarem i USB-kiem. 3, 2, 1, załączamy. 21 amperów wszędzie, przez każde ogniwo płynie. Podsumowanie na koniec. Dla kogo to jest? Cześć, witajcie. Dzisiaj przetestujemy sobie taką przenośną elektrownię od Baseusa. To markę kojarzycie, ja tutaj robiłem testy powerbanków, zimny diesel kontra zimna benzyna. Odpalałem z oscyloskopem samochody bez akumulatora na tych powerbankach. Ogólnie lubię tą firmę, nie ukrywam. Ładowarki, tu też często właśnie widzicie tą ładowarkę, kable używam, także produkty tej firmy znam. Jako że ostatnio testowałem różne solarne produkty, właśnie takie przenośnych powerbanków różnych, no to napisali, czy bym nie przetestował ich powerbanka. No, popatrzyłem parametry, ciekawe urządzenie. Przy okazji też mam taki malutki oscyloskopik ręczny. Będziemy sprawdzać sobie właśnie, jak te 230 V będzie wyglądało pod obciążeniem, jaki będzie przebieg, czy ten sinus jest faktycznie sinusem, czy nie. Ale no dobra, o samej stacji. Ona gdzieś tu miała napisane 600 W. Chodzi o to, że wydajność przetwornicy to jest 600 W i ona ma prawie 600 Wh. Zaraz sobie wszystkie parametry dokładnie zobaczymy. To, co ją wyróżnia na tle konkurencji, to jest to właśnie, że to jest Energy Stack, czyli możemy je łączyć. Można do 4 stacji połączyć równolegle i to nam wtedy sumuje wydajność prądową, w sumie wydajność mocy. Czyli na 2 stacjach będziemy mieli 1200 W do wykorzystania. Jak dodamy kolejną, mamy 1800. Jak dodamy kolejną, mamy 2400 W do wykorzystania. No, może to wychodzi trochę drogo, nieekonomicznie, ale załóżmy, że to właśnie jest dla takich ludzi, którzy jadą sobie pod namiot. To waży 8 kg, więc to stosunkowo łatwo jest przenosić. Mamy 2 osoby, załóżmy, że tam na co dzień jedna grupa w namiocie używa jednego powerbanka, druga drugiego, no a potem potrzebują sobie, nie wiem, na grillu elektrycznym smażyć obiad, no to sobie usmażą obiad, łącząc 2 powerbanki. Strzelam, to jest takie, wiecie, trochę udziwnienie marketingowe, no ale fajna funkcja, także przetestujemy to sobie. Tu z boku jest latarka, tam różne tryby świecenia, rączka podpisana, dobrze, bo bym nie wiedziałbym o co tutaj chodzi. Tu jest kolejna rączka, no i z tyłu mamy 2 wyjścia, i tu jest właśnie napisane, że 600 W i tam watogodziny sobie zaraz zobaczymy dokładnie w instrukcji. 2 gniazda Schuko, tak mi się wydaje, że to jest po prostu Schuko. Tu jest IEC do komputera, czyli po prostu podłączamy. Tą stację też to wyróżnia, że ona się bardzo szybko ładuje. Ona chyba ma 500 W mocy ładowania na takie małe produkty, bo to jest stosunkowo mały produkt, taki jakby wiecie, podręczny, przenośny jedną ręką. To jest stosunkowo szybkie ładowanie. Ma wejście 100 W ładowania. Ma też DC input. Teraz widać DC input, DC output i 100 W możemy tędy ładować. Tu mamy zapalniczkę do używania jakichś tam akcesoriów samochodowych. Te gniazdo jest od razu aktywne tylko po włączeniu powerbanka, bo przytrzymując on się wyłącza. No i znowu jak go przytrzymamy przez chwilę, to on się włączy. Ten film pewnie akurat nie będzie szybki, tylko pewnie będzie długi, bo chcę dokładnie sprawdzić z perspektywy użytkownika. Są takie filmiki 12-15 minutowe, ale one w sumie nic nie mówią więcej niż broszura. A tutaj zrobimy sobie techniczny test. Jak starczy mi czasu, to postaram się go jeszcze otworzyć, pokazać co jest w środku. Do mnie przyszły 2, także odpakujemy sobie ten drugi, żebyście zobaczyli unboxing, co tak naprawdę jest w opakowaniu, jak takie coś przychodzi nowe. No, druga przesyłka jest jeszcze nieodpakowana, także tu przychodzi w takim po prostu kartoniku, całkiem spoko zapakowane. Otwieram i pokazuję jaka jest zawartość wnętrza. Dobra, otwieram opakowanie. Simple for more. Fajnie. No i teraz to jakoś trzeba to wydostać. Dajcie mi lepiej kamerę złapać. Tak wygląda opakowanie. Przelecimy sobie po wszystkich bokach. Czasy ładowania będą w instrukcji.
Też sobie zobaczymy instrukcję. Tak, na kemping 5 osób, 4 stacje, czyli jedna z nich nie ma powerbanka. Tutaj jest języki, a przybliżę wam tutaj. Cyfrowy powerbank, wszystkie tutaj parametry. 180 tysięcy mAh, wow, a to jest 576 Wh. Pamiętajcie, Wh to jest jedyna słuszna i prawdziwa miara energii. No dobra, tutaj wam starczy. Tu jest widać zdrapka, można tutaj coś zdrapać, sprawdzić, czy to jest oryginał, także to jest fajne. Co, lecimy dalej. Tu jest jakiś tam Red Dot Winner. To chyba to samo, co z drugiej strony. Dajcie mi tu telefon w uchwyt zamocować. O tak, z jednej strony tak to wygląda. A, to jest tył, czyli wróciliśmy naprzód. Simple for more. Od spodu. Designed in China. Nie, designed by Baseus, made in China. Baseus. Różnie ludzie mówią, ja będę mówił Baseus. Tak mi się wydaje. Zaraz możemy w Google możemy sprawdzić w translatorze. Ok. Pierwsze po otwarciu. Instrukcja jak wyjąć. Złap za rączki do góry. Bla bla bla. My nie czytamy instrukcji. Tu mamy Important Safety Instructions. Także zaraz sobie przeczytamy to. To już przeczytamy. Important. Inteligentne sterowanie temperaturą, czy tam kontrola. Jeśli wewnątrz będzie zbyt ciepło, wentylator się włączy i będzie słyszalny szum. Jest to normalne zjawisko, nie wpływa na użytkowanie. Kiedy się ochłodzi, wentylator się wyłączy. No i spoko. To jest w pudełku z akcesoriami. Tu już jest puste. Instrukcja, papierologia, zaraz sobie wszystko zobaczymy. Naklejki, jakieś tam quality control check. To jest MC4 do paneli solarnych, czyli właśnie do naszego wejścia input. 100 W wejściowe. Można podłączyć mocniejszy panel. Ja mam panele przenośne tam 200-250 W. To nie spali urządzenia, tylko po prostu reszta energii pójdzie, że tak powiem, w komin. 100 W po prostu tylko tyle wykorzysta nasz powerbank do naładowania się. To jest do zasilania do wyjścia, do jakichś LEDów, nie LEDów. Gdzieś tu powinien być samochodowy. Tak, tu jest końcówka samochodowa. Zobaczymy, czy można na 24 V to ładować. Znowu to zamiast paneli solarnych podłączamy do DC input. No tego przewodu nie muszę raczej tłumaczyć, to jest po prostu do zasilania sieciowego. No i ten już był. Z papierologii instrukcja. Wydaje mi się, że jakieś tam quality assurance. Naklejeczki. Zawsze spoczko. A i tu jest QR kod pewnie do jakiejś aplikacji. Nie wiem, po chińsku jest. Także nas to póki co na razie nie interesuje. Zobaczymy, jak sobie poradzimy bez instrukcji. Chociaż tu tam drugą instrukcję w tamtym urządzeniu otworzyłem i tam coś czytałem, patrzyłem, to też wam pokażę. Gąbeczka do góry to jest chyba polietylen. Do bagażników, jak się butlę LPG wsadzi za dużą, to się stosuje do wypełnienia podłogi. No i co? Tutaj mamy fajną torbę, żeby łatwiej to przenosić i powiem wam, o wiele łatwiej teraz czuję, to i tak jest ciężkie, 8 kg, nie? Ale łatwiej za tą torbę złapać niż za jedno takie niewybalansowany uchwyt, nie? No i tu już w środku jest kolejny plastik i nic więcej nie ma. Ok, torba jest na rzepa, czyli nie ma żadnych zamków, to też jest na plus, bo te zamki jak się rozpadną, no to się rozpadną. Masło maślane. No i tak wygląda nasza stacja po wyjęciu. Czy to jest wodoodporne? No jak kilka kropel wody na to nam spadnie, to jest spoko. Na to teoretycznie też powinno być w miarę spoko, jak nam tutaj coś pokropi, jakiś nieprzewidziany deszczyk. No ale wiadomo, ja bym tego na wilgoć jakąś nie wystawiał za mocno. No i mamy drugą stację. Na razie się skupiamy na testach jednej. Połączymy je sobie później. Stacje mam już zestakowane, czyli po prostu jedna na drugiej. Ta nowa, co dopiero została utworzona, 75%, tą już doładowywałem. I teraz tak, jak nic tutaj się nie dzieje, to gdzie jest mój multimetr? Moment. Dobra, mam takie coś, to tam po prostu źle pokazuje,
ale jest, tak? Czyli jak tylko włączymy, od razu mamy tutaj napięcie. Może to być dla kogoś istotna informacja, może nie. Do sterowania tym wszystkim jest aplikacja Bluetooth, także to też jest spoko, tą aplikację też sobie zobaczymy, przejrzymy. Co tutaj jest? Tu jest taki przycisk menu. Nie wiem, czy to widać. Tu na dole są różnego rodzaju menu. Teraz nam pokazuje bateria. Menu baterii ładowana 2 razy. Po tej baterii widać, 2 razy też ładowana. A to ja nie ładowałem jej, ale to oni musieli ładować. Wszystkie tam ogniwa, czyli można się domyślić, że tu jest pakiet 6S. No sobie zobaczymy, jak będziemy w środku. 19 stopni, 20 stopni, spoko. Czy tu coś jeszcze znajdę? Tak, jakiś tam Bluetooth, Wi-Fi Protection, czy to jest dotykowy panel? Nie. Czyli to są po prostu wersje oprogramowania, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jak podłączymy tutaj coś, podłączę tutaj telefon mój, żeby się ładował. I teraz nam pokazuje, ile watów pobieramy. Z tym obciążeniem, ile godzin jeszcze wytrzyma stacja. No w tym przypadku 36 godzin wytrzyma. Sorry, tak tutaj średnio to widać, po prostu to jest wszystko szklane, tu się wszystko odbija. Ale właśnie, widzimy ikonkę USB kolejnego, czyli to jest nasz ten port, tak, 4 od końca. I widzimy napięcie, na 9 V mój telefon się ładuje i mój telefon pobiera, nie widzę ile, no z pół ampera, bo tu na tej skali, to jest 4 W, też jest stan baterii, ile godzin wytrzyma, także mamy wykresik, spoko opcja, wyłączę, od razu nam to zniknęło, ale jakby były jakieś szarpnięcia prądu, jak na przykład ładujecie laptopa, mógłby być widoczny taki wykres, to jest spoko, to działa na każdym porcie, czy ładujemy, czy wyładowywujemy, czy w jednym porcie, czy w drugim, czy w tych portach, no rozumiecie chyba jak jest, nie? Domyślam się, że jak tutaj podamy też jakąś fotowoltaikę, to też nam powie, ile jest energii przychodzącej, co sobie możemy sprawdzić z zasilacza warsztatowego, podamy sobie napięcie, zobaczymy, co się wydarzy. Tutaj też 3 W, coś tam, też nam się robi wykres, ale jesteśmy na porcie drugim, każdy port ma swój numer, nie? Domyślam się, że one się tam różnią, tu jest Type C1, Type C2, nie wiem, czy obydwa mają 100 W, zaraz sobie to sprawdzimy. No i tu nam się przydaje druga stacja, żeby mieć podgląd właśnie parametrów. Szkoda, że z boku albo na górze tego nie piszą, bo to tak naprawdę na górze by się najbardziej przydało, tylko na górze by się najbardziej wytarło. No ale dobra, rozumiem. Typ pierwszy, Type C1, Type C2 ma takie zakresy wyjściowe, 100 W max, 20 V, 5 A, ale Type C1 plus Type C2, czyli dwa naraz gdyby chodziły, to maksymalnie 130 W, tak? Więc po prostu jesteśmy ograniczeni tutaj mocą i ta moc się rozdystrybuuje w zależności od tego, jak nam się uda. Total output 650 W, cokolwiek to znaczy, bo AC output 600 W, aha, czyli na tych wszystkich USB-kach teoretycznie 650. Czy mam to rozumieć, że jeśli pobieramy 600 W na gniazdkach, to 50 W mogę tylko już maksymalnie ładować? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest aż tak sprecyzowane w instrukcji. Ja zawsze mam dziwne pytania, trudne. Jak byłem jakiś czas temu na targach, to musieli dzwonić konstruktorzy do Chin, pytać się kolegów, bo takie pytania dziwne zadaję. No ale to może sobie jakoś spróbuję przetestować, chociaż nie wiem, czy będę w stanie to zrobić. Teraz sobie podłączymy nawet tą ładowarkę. 65 W, ładowareczka Bejsusa, tutaj in. Jak to będzie wyglądało? No ta ma 99%, więc może ona się nie chcieć ładować. Dobra, ruszyło. 60 W naładuje się za 13 minut. Tak ja się domyślam. Teraz sobie zobaczymy na tej. Podłączyłem tą, żeby doładować. 60 W naładuje się za 2,7 godziny. 2,7 godziny. Jeszcze mam różową koszulkę. Pięknie to wszystko widać. No. I jesteśmy tam na około 12 V. Nie, niebieskie. 20 V, około 3 A. Także te 60 W by się zgadzało z tego wyliczenia. Naładujemy się za tam 3 godziny, czyli jedziemy sobie PKP, możemy kraść prąd w pociągu, możemy w samochodzie, jak nie mamy żadnych tam, nie wiem, innych ładowarek, możemy podłączyć się tym wejściem, możemy się z samochodu podłączyć tym wejściem. Co jeszcze mogę sprawdzić? Dajcie mi się zastanowić, co tu będzie ciekawe i idziemy dalej z tym odcinkiem. O, widzicie, tutaj wszedłem z tego BMS-a, widzimy na każdej baterii jest 3,3 V, 2,8 A, czyli prąd, wydaje mi się, że to jest prąd przepływający przez dane ogniwo. Tak, 0,1 A, czyli tyle pobieramy, żeby to funkcjonowało, żeby ta przetwornica produkowała napięcie. W niektórych urządzeniach te napięcie jest włączane, wyłączane. Tutaj nie jest, zwykle mamy sekcję AC-DC,
Tutaj sekcja DC jest chyba włączona, albo się sama włącza po wykryciu obciążenia lub wejścia. Nie mam pojęcia, jak to działa. Żeby włączyć AC, to jest z tyłu, więc to jest takie, zawsze trzeba sięgać. No plus minus, mogłoby być na przodzie też, na przodzie, przepraszam. Mogłoby też być na przodzie ten guziczek, no ale tak sobie tu wymyślili, że trzeba sięgać z tyłu do przodu, no nie wiem co o tym sądzić, ale tak po prostu jest, więc wam mówię, pokazuję, co was mogłoby irytować, gdybyście chcieli coś takiego sobie kupić. Instrukcja, strona 72, parametry zaznaczyłem markerem, żeby było bardziej to widać. Nazwa produktu, 600 W pojemność, 566 Wh, wejście, czyli ładowanie 550 W max, to jest spoko. Wejście słoneczne, czyli to nasze wejście do ładowania, czyli to też samochodowe wejście, 12-25 V. No i właśnie pytanie, samochodowa instalacja 24 V, załóżmy, że przy ładowaniu daje 28,8, spali czy nie spali? Nie wiem, trzeba by się ich zapytać. Albo gdzieś znajdziemy te informacje. Wyjście AC 600 W czystej sinusoidy, moc szczytowa 1200 W, czyli szarpnięcie na rozruch jest. Sprawdzimy to. Wejście DC plus ładowarka samochodowa, czyli to dalej to jest to, 120 W max. Wyjście, czyli to. Wyjście DC i ładowarka samochodowa, czyli te dwa wyjścia, 120 W max, czyli 10 A. Wyjścia, te dwa USB-ki razem 130 W max, tutaj każde osobno ma 100 W. Te wyjścia mają po 30 W na jedno. W sumie one, te dwa wyjścia mają właśnie 60 W, to by się zgadzało. Wyjścia łącznie 650 W. Wydaje mi się, że chodzi o wszystkie wyjścia po prostu, żeby nie przeciążyć baterii w środku. Więc to chyba właśnie to, o czym mówiłem. Całkowita moc wyjściowa, całe urządzenie chyba 650 W i koniec. Czyli jak bierzemy 600 W na AC, no to tutaj mamy 50 W na... albo będzie przeciążenie, nie wiem. Rozmiar, waga 8 kg, akcesoria, kabel MC4, te numery DC5521, 5525, czyli to są właśnie do rozmiary tych jacków. No i na razie z instrukcji obsługi ciekawego znalazłem właśnie tyle. Tutaj mamy czasy ładowania, od 0 do połowy w pół godziny, 0,80 godzina i 1,5 godziny 0 do 100%. Czyli pół godzinki 80 do 100% nam dobicie. Tak to się przy bateriach przyjmuje litowych, że tyle samo czasu co od 0 do 80, tyle samo czasu powinno trwać 80 do 100. Czyli właśnie te końcowe 20% trwa zwykle właśnie tyle czasu co do tych 80%. Instrukcja mówi, że te oświetlenie boczne właśnie na tryb nocny, czekajcie, tu jest na połowę świeci, że to gaśnie po 8 godzinach, żeby zapewnić oświetlenie przez całą noc. Bardzo możliwe, ja nie mam trochę czasu tego sprawdzić, rozumiecie? Tutaj ciekawy temat, jak to przechowywać i obserwować, znaczy konserwować, nie obserwować. Czy można w samolocie? Nie można. W samolocie do 160 Wh, tutaj mamy 576 Wh, więc nie dozwolono w samolocie. Jak przechowywać? 20-30 stopni z dala od wody, źródeł ciepła, metalowych przedmiotów. Nie wiem, co mają metalowe przedmioty do tematu, ale w przypadku długoterminowego przechowywania należy ładować i rozładować urządzenie raz na 3 miesiące, rozładować do 30% i naładować ponownie do 60%. Ciekawe. Ze względu bezpieczeństwa, bla bla bla, w temperaturze wyższej niż 45 i niższej niż minus 10 nie trzymać. Jeśli po użyciu moc urządzenia jest mniejsza niż 1%, przed jego schowaniem należy naładować go do 80%. Procentów. Czy procent? Nie wiem. Technologia cyfrowej pracy równoległej. Można 4 elektrownie max połączyć. Przy 2 elektrowniach mamy tyle i tyle watogodzin. Tyle mocy ciągłej, tyle watogodzin. I ten pik nam też pewnie razy 2 powinien skoczyć. Także jak mamy 2400, to będzie 4800 w piku. Także to może być ciekawe. No ja mam 2 elektrownie, także mamy 1200 na 2400 w piku. Sprawdzimy sobie, co będzie w stanie nam ruszyć na tym właśnie. Takie sprzęty domowe, jakieś wiecie, suszarka do ubrań z pompą ciepła, lodówka to nawet na jednym pewnie ruszy, kompresor zobaczymy, takie rzeczy jak poprzednio testowaliśmy. No i co? Tu jak połączyć, bo żeby połączyć je równolegle musi być aplikacja Bluetooth, żeby je połączyć, te właśnie system zasilania host, slave, bla bla bla, tu jest cała instrukcja, was nie będę zanudzał. Ja tu się rozejrzę, pomyślę coś jeszcze zjem i się zaraz widzimy na praktycznych testach. Podłączyłem sieć 230, faktycznie 550 W sobie pobiera, tutaj widać. Zobaczymy sobie sprawność, 238 V, 238 A, 50 Hz. Wow, nie spodziewałem się,
że będzie jakiś power factor correction. Myślałem, że to będzie 0,6-0,65. To po prostu wydajność, ile procent energii pobiera z sieci, jak się ładuje. Także możliwe, że jest PFC, fajnie. Zobaczymy sobie później pod koniec ładowania, jaki tutaj będzie power factor. No ale jestem zaskoczony. Tu niby podaje pół godziny, także idę coś zjeść i widzimy się za chwilę. No dobrze, ja to zostawiłem specjalnie, żeby zobaczyć, czy nieobciążony się wyłączy. No i się wyłączył. Ten się naładował. Zaraz sobie wszystko zobaczymy. 59%, czyli tam nie uciekło mu, ten ma 100%. Jest wyświetlone, że jest podłączony do sieci. Jakiś alert. Nie wiem, co to znaczy za moduł Communication Alert. See up for instructions. No, jak widać, chce nas do aplikacji za wszelką cenę wrzucić. Chciałem zobaczyć, czy da się naraz tu ładować i naraz tu ładować, czy to nam przyspieszy ładowania. To muszę pierwszy rozładować. No dobra. Dajcie mi się zastanowić. Dobra, włączyłem aplikację, zaktualizowałem oprogramowanie tego powerbanka stacji. Włączyłem 230 V i mamy co? 660 V peak to peak, czyli do góry i w dół. To się zgadza. 230 RMS, czyli wartość skuteczna. Average ma być około 0, jest 0,50 Hz. No na sinusoidy to nawet wygląda. Zobaczymy, jak ta sinusoida się zachowa przy obciążeniu, jakimś obciążeniem. Także idę sobie po taki czajniczek turystyczny i zakodujemy sobie w nim wodę. No i uwaga, bo czajniczek ma 1000 W, myślałem, że ma 500 W, ale ma 1000, więc może nam nie dać rady ta przetwornica, bo ona jest na 600. 1200 ma w piku. Zobaczymy, co się dzieje z napięciem, gdy będę włączał czajniczek. Uwaga. Czekajcie. 3, 2, 1. No i się wyłączyła. Wyłączyła się przetwornica, napięcie nam zanikło. Było przeciążenie po prostu. Tu się wyłączyło i chyba nam zgłosiło błąd. Tak, AC Module Protection. No to niestety mam za mocny czajniczek. Czyli taki domowy czajnik ma zwykle 1,8 do 2 kW, ten ma 1 kW. To też jest za dużo. Aczkolwiek robią takie czajniczki 500 W, więc pod tą przetwornicę trzeba będzie kupić czajniczek 500 W, żeby to mogło chodzić. Także tym nie sprawdzę, dajcie mi moment, znajdę coś, żeby sprawdzić jakimś obciążeniem rezystancyjnym, czyli właśnie tak jak grzałka czajniczka. Halogen może znajdę 400 W, zobaczymy sobie, jak przy obciążeniu będzie wyglądało. Oscyloskop przełączę w tryb DC, ponieważ tryb AC ucina nam składową stałą, a ja bym chciał zobaczyć, czy będzie jakaś składowa stała. Na tę okoliczność wykorzystałem mój halogen, który normalnie jest halogenem bezpiecznikowym, więc muszę zrobić tu specjalną wtyczkę zwarcia i tą wtyczkę wsadzę tutaj, żeby on się świecił, podłączamy do przetwornicy i on będzie wtedy nam robił za obciążenie. Pozdro dla kumatych. No dobra, oscyloskop, halogen, włączamy. 3, 2, 1. Ło, panie, kurde, jak tu jasno. Tego nie widzicie. Zaraz może będziecie widzieli. 400 W. Sinus jest jeszcze sinusem, jest ładnie. 228 V RMS. No spoko, 230 prawie jest. Także jesteśmy w specyfikacji. Jest dobrze. O, i powoli się włącza wentylator. Tu jeszcze istotnym faktem jest to, że te gniazda są pod skos, więc zawsze przewody będą musiały wychodzić pod skosem. Dla kogoś, kto może być kątowy oczywiście, nie? Bo proste będą dalej na prosto. Więc to może być dla kogoś plus, dla kogoś minus. 28 stopni wewnątrz. Kurde, muszę coś z tym halogenem zrobić. Godzinę i 1,3 godziny wytrzyma. Teoretycznie. No to by się nawet zgadzało. Jezu, tu nic nie widać. Muszę odwrócić tego halogena, już się zaczynam pocić, nie? Ten halogen tak naświecił tu, że aż ta rączka tu normalnie parzy. Ten pasek czarny parzy. To szare nie jest takie gorące, ale to aż parzy od światła. Dobra, halogenik włączony, 400 W. Zanim się podłoga spali, bo tam jest dywan z plastiku. 50 Hz, 224. No pod obciążeniem podejrzewam będzie 220, ale ona tutaj ma w specyfikacji ta przetwornica, że ma być od 200 do 230 chyba. Zaraz znajdziemy to. Tak, tutaj jest wyjście AC od 200 do 240, czyli bez obciążenia będzie bliżej 240, z obciążeniem bliżej 200. Tak się przynajmniej domyślam. To też możemy sobie zobaczyć,
Ja odłączę po prostu wtyczkę. Wypadła mi sonda. No 230 jest, także książkowo 230. Przy obciążeniu według mnie na te 400 W to dużo nie siadło. Widziałem gorsze przetwornice, a nawet jedną, nie tej firmy, czy tylko innej, udało mi się moimi testami wnikliwymi wycofać z rynku, z produkcji, aż nie poprawią wady fabrycznej. Także coś tam powiedzmy, że wiem. Tam mam przygotowaną wtyczkę. Zobaczmy też, jak siądzie nam napięcie na tym grafie tutaj. Uwaga, włączam. Świeci? Nie świeci. O, zwarcia dostało. AC Module Protection, czyli trzeba go wyłączyć. Czyli nagłe podłączenie żarówki było takie szarpnięcie prądu, bo żarówka jest nieliniowym obciążeniem, że na początku naszarpie prąd, potem się zaczyna nagrzewać, stabilizować, więc on to chyba wykrył, ale jak zrobimy tak teraz, przytrzymamy, to będzie soft start. Teraz trzeba trochę poczekać i ona tak właśnie delikatnie startuje, ta przetwornica. Także duże obciążenia możliwe, że trzeba w taki sposób próbować właśnie uruchomić. I mamy 200, no nie wiem, tu mamy napięcie, tutaj mamy moc, no prawie 400 W i teraz jak odepnę, zobaczymy, czy nam podskoczy napięcie. No troszeczkę podskoczyło, widzicie? Ale tutaj się podskoczyło, wystabilizowało. Jest dobrze. Jesteśmy przy lodówce. Zasilanie jest wyłączone. Mam multimetr z funkcją pomiaru prądu inrush i włączymy sobie tak na gorąco. Po prostu jest wszystko podłączone. Włączam i zobaczymy, jaki prąd i czy nam lodówka wystartuje. 200 W niby. 200 coś watów, 18 W. Może termik w lodówce był. Coś chyba może mogło nie zaskoczyć. Zaraz zobaczymy. Dobra, nie wiem, czy po prostu moja lodówka nie rusza, no bo jest, nie chce chłodzić, czy problem jest z nimi, więc podłączyłem drugi. Działają w trybie pracy równoległej. Ile tu jest? 1,7 W pobierane. Zaraz sobie jeszcze raz ją odłączę i podłączę, zobaczymy, co się wydarzy. Tutaj na inrushu ciągle 0. Lodówka pobierała 200 W. Tutaj było 120, tu było około 80. To jest master, to jest slave teoretycznie. I do slave'a jest podłączone to całe kablowanie tutaj moje. No ale nie wiem, po prostu chyba musimy czekać, aż lodówka będzie chciała wystartować. Tak mi się wydaje. Teraz podłączyłem lodówkę do ściany, jest to samo. Na początku pobiera 200 W, zapewne przez termik to sobie płynie, kompresor nie startuje. I na inrushu było 0, czyli jeszcze ten kompresor nie startował. No i nawet niestety na podwójnym lodówka wystartowała. 6,25 A pociągnęła. Ona w piku potrafiła więcej, jak kiedyś badałem na oscyloskopie, ale niestety nawet przy połączeniu równoległym wyskoczyło nam zabezpieczenie. 2x2, nie pamiętam ile ona brała, czy ona brała w piku 4 kW czy coś, no ale jak widać nie jest w stanie tak mocne obciążenie indukcyjne wystartować, nawet na 2. Nie wiem jak zresetować błąd, więc musiałem to wyłączyć, jak włączyłem to zgubiło parowanie, musiałem je teraz znowu aplikacją parować, także no może być to denerwujące i uciążliwe, ale sparowały się. Dobra, słuchajcie, nie chcę mi się tego przenosić, idę po szlifierkę kątową. Po podłączeniu do sieci wyłapało 6,60 start lodówki. Także niby niedużo, ale wiem, że ona ciągnie więcej. 6,60 razy 230 razy cosinus phi, którego nie znam, ale załóżmy 1, no to 1,5 kW szarpnięcia w piku będzie, tak teoretycznie, nie? Ja mam szlifierkę ze soft startem, także dałem na 3 w skali do 6. Spróbujemy tym ruszyć. Uwaga, 3, 2, 1. Oj, też nie ruszyła. Czy jest załączone wyjście? Nie wiem. Nie ma prądu. AC error. No trudno, trzeba skasować error. Trzeba, nie wiem jak, więc po prostu wyłączam i włączam. Będę musiał znowu synchronizować. Dobra, zasilanie jest, także teraz na 1, ale też mi się coś czuje, że będzie lipa. Czekajcie. Uwaga. 3, 2, 1. Ruszyła. Jak już ruszyła,
to gdyby ją potem powoli rozkręcać, to nabierze obrotów. Najważniejszy jest rozruch. 5 amperów pociągnęło, 5 razy 230 razy cosinus phi, to są wszystko indukcyjne obciążenia, także wiecie, to jest najtrudniejszy scenariusz, jaki jest dla tych urządzeń, bo one mają, a chociaż powinny mieć 2,4 kW w piku, no to zaczynam przestawać wierzyć w ten kilowat 200 na urządzeniach w piku miało być, tak? Tak, bo one mają 600, kW 200, kW 200, więc 2,400 w piku powinno być, no to kurde, to lodówka powinna ruszyć, tak samo to powinno ruszyć. No także jednak obciążenia indukcyjne są ciężkie, ale soft starcik na jedynkę i szlifierka ruszyła, więc można by ją rozkręcić. Ciekawe, czy na jednym pojedynczym urządzeniu by to zadziałało. Dajcie mi się przełączyć. Dobra, jest prąd. Jedyneczka jest. Jedyneczka. Start. No. I to jest ciekawe, co się dzieje z napięciem. Idę po oscyloskop tutaj gdzieś podłączyć. No dobra, to co? Testujemy bez ściemy. 3, 2, 1. Trochę za wolny oscyloskopik. Czekajcie. Milisekunda nam starczy? No to na milisekundę zróbmy. Tutaj było prawie 4, coś tam. Dobrze, jest inrush znowu. 3, 2, 1. No ma trudności. Szlifierka ma 900 W, także to jest połowę za dużo. Ręcznie rozpędzona na trójkę się kręci już. 200 W bierze. Napięcie stabilne. No także katalizator wytniecie tym sąsiadowi, tylko będzie troszeczkę głośno. 5,50 na inrushu złapało. Na jedynce na soft starcie, jak już tak wiecie, zachwyciła, tak się ją rozpędzi, może nawet na maksa by się udało ją rozpędzić. Nie chciałem w miejscu bez obciążenia jej rozpędzać. No to te 200, 300 do 600 W jesteśmy w stanie delikatnie coś przyciąć. No także zakładając moc 600 W przy obciążeniu rezystancyjnym, tu mamy 900 W indukcyjny, jest dobrze. To, że wystartuje, to jest git, ale to zasługa soft startu w tej szlifierce, bo zwykła szlifierka nie ruszy. Tak samo jak lodówka. Bejsusy połączone i pytanie, czy wysuszymy pranie. No także co, jakieś tam eko bawełna, klikam play. No i zobaczymy, czy to ruszy. Na razie się kręci tylko bęben. 100 W, 75 W, także jest nierówne obciążenie. Bardziej jest obciążony ten, do którego jest podłączone urządzenie, 96 W, 71 W. No dobrze. Czekamy, aż pompa ciepła się włączy, zobaczymy, czy to ruszy, czy nie ruszy. Kurczę, chyba nie nagrałem, tam nie działało, nie wysuszyłem prania, pompa ciepła nie chciała ruszyć, kręcił się bęben, światełko było, pompa ciepła nie ruszała, błędów, przeciążenia nie było, po prostu z jakiegoś powodu nie ruszyła, także chociaż zagotujemy sobie wodę. Pokażę Wam teraz aplikację, jak wygląda aplikacja, jak je tam połączyć ze sobą, jak to wygląda, także przełączamy się na widok z telefonu. No dobra, jesteśmy w aplikacji trzeba się najpierw zalogować. No, także tam jesteśmy, już tutaj mam dodane urządzenia, tym plusikiem w prawym górnym rogu. Trzeba sobie dodać urządzenia. Oczywiście nie ma wyszukiwania nowych urządzeń, bo już te dwa urządzenia są dodane. Nazwę zmieniłem, dopisałem 2 do tego drugiego, że tak powiem, urządzenia. No i jesteśmy tutaj w domku. Możemy tam jakieś zablokować, odblokować przez dziećmi, żeby nie dało się nic zrobić ręcznie. Tu jest praca równoległa. Gdy wybierzemy pracę równoległą, zaczynają migać nam diody jednego urządzenia, potem migać diody drugiego urządzenia. Wtedy wiemy, który jest master, który jest slave, jakie trzeba podłączyć. Zaraz to sobie zrobimy. I tutaj można obserwować wykresy wszystkich właśnie USB. No i jak jest włączone na przykład AC, to na przykład można sobie zobaczyć to napięcie i moc. Właśnie chciałem włączyć AC, coś tam mignęło, a dobra, bo są, no załączyło się. Jak widać mamy napięcie, no i moc, nie jest nic pobierane, monitory wszystkiego tam DC, nie DC. O, widzicie, teraz jest napięcie załączone i teraz tak, ja wybieram sobie jako pierwsze urządzenie i nam zaczyna migać diodka.
Potem wybieram drugie, mówi tutaj 1200 W, rozpocznij pracę równoległą, podłącz wyjście AC drugiego urządzenia do wejścia urządzenia z przodu. No niestety języka nie da się zmienić, automatycznie jest język systemowy, bym chciał to po angielsku, bo nie lubię takich rzeczy po polsku. Jak pewnie mnie znacie, to wiecie, jak nie znacie, to już wiecie. Zróbmy tę synchronizację, to chwilę trzeba poczekać. Jedno urządzonko miga, drugie miga, one się synchronizują, zaraz będą pracować synchronicznie. No jest sukces, ok, fajnie. Bardzo się cieszę. Tu są jakieś usługi, tu w ogóle można słuchawki dodać, tu wszystkie urządzenia Basusa, jakie tam da się dodać. Jest jakiś sklep. Nie chcę nic, papa. Moje. No ale wróćmy do tego. Tu jest ten oprogramowanie sprzętowe. Mamy wszystkie wersje, tam można zrobić, nie zrobić. Powolne ładowanie. Można włączyć powolne ładowanie, aby przedłużyć żywot baterii. Blokada przed dziećmi, jeśli to zrobię, to nie da się nic nacisnąć fizycznie na urządzeniu. Urządzenie się po prostu blokuje na wszystkie przyciski. Ochrona przed niskim poborem mocy. Nie wiem jak to działa. Niektóre urządzenia tak mają, że jak się włączy ochronę przed niskim poborem mocy, to nawet jeśli pobieramy tam, nie wiem, 10-15 W, to tam zawsze po kilku godzinach wyłączy się nam urządzenie, a jeśli tego nie ma, no to jakieś tam urządzenie w trybie, nie wiem, czuwania, spoczynku 2 W jest tam w stanie cały czas wyładowywać powerbank. I pamiętajcie, że wtedy to nie tylko 2 W to, co urządzenie bierze, ale też to, że przetwornica musi pracować, to na przykład może nam brać kolejne 2, 3, 4, 5 W, nie wiem ile, trzeba byłoby to zmierzyć. Także można sobie włączyć właśnie takie ochrona przed niskim poborem mocy. Czyli, że mimo wszystko nam się wyłączy, jeśli to jest odznaczone, to nam się raczej nie powinien wyłączyć ten sprzęt. No dobra, zainicjuj samo sprawdzenie, tu można zrobić tam test, żeby tam zobaczył, czy wszystko jest dobrze z baterią, z BMS-em, z wszystkimi takimi rzeczami. Ustawienia reflektora. Jak przełączamy, to od razu zaczyna się świecić reflektor. No i mamy strobo, SOS, albo zawsze włączone. I tu można ustawić, jak ma jasno się świecić dioda tego właśnie reflektora. 10% mamy takie mini podświetlenie do namiotu, może fajne, nie wiem, oświetlenie do łazienki w nocy, żeby se oświetlić, no albo na 100% po prostu latarka. Także czy pamięć jest? Ustawię na 10%, wyłączę i teraz włączę z palca. Wydaje mi się, że pamięta. Teraz dam na 100%. Wyłączę z aplikacji. Wydaje mi się, jakby pamiętał to ustawienie, ale nie jestem pewny, także nie chcę Was tutaj zrobić. No dobra. Czy coś jeszcze w tej aplikacji? No dobra, mamy moc 32 W. Skąd te 32 W jest pobierane? Coś pobiera 27 W z urządzenia górnego, które to jest, w sensie on wciąga, on pobiera, nie wiem, powiem Wam, dziwne, ciekawe. No jest to wszystko do dopracowania, większość tych aplikacji, tych właśnie takich, no jest taka nieidealna, że tak powiem, tak? Także tak to wygląda. Wejdziemy sobie w ten drugi. 27 ma niby temperaturę. Wejdźmy sobie w pierwszy. Nie wiem czemu na obydwu mi odczytuje temperaturę 27, gdzie na jednym widzę ewidentnie na wyświetlaczu 23 stopnie. Możliwe tak, że jak one są połączone w pracy równoległej teraz, to odczytuje, nie wiem, od razu temperaturę tego cieplejszego. Powiem Wam, trochę się gubię w tej aplikacji, no ale takie życie. No dobra, wychodzimy z aplikacji, podłączamy czajniczek, gotujemy wodę. No tu woda już bulgocze. O, cykło. Obciążenie widać spadło. Halo, fokus. No i nie zobaczymy tego piku, bo tu już minęło. No i niestety, bo fokus nie działa, jak widać odbijam się cały czas. No to zalewamy. Jezu, zaraz coś się wydarzy. To jest tak zwany czajniczek hotelowy, bo 1 kW na pewno nie wywali bezpieczników. I widelczyk elegancko. Tu jeszcze po tym gotowaniu wody 81%, 90%. No i otwieramy dziada. Imbusik,
plomba i po plombie, jak u dentysty, 1500, panie. Jak w głowicy szpile, to przez całą budowę idzie. Na dole są krótkie, czyli te są po prostu do rączek, takie długie. Tu mamy krótkie i czy tu coś pójdzie? Czy pod nóżkami coś jest? Jeszcze nie wiem. O ty! Takie długie były, to tutaj też są takie jeszcze. Ciekawe. Jeszcze amerykańskiego imbusa używam. 3,16. No i kurde, weź to rozbierz teraz. Trzeba łyczka herbatki. Bardzo dobrze. Czy to trzeba odkleić? Nie wiem. No coś tutaj jest pod tym. No i nie idzie dalej. Kurde, o co chodzi? Skubane mocne to. No spociłem się, ale otworzyłem. Zaraz zobaczymy. No powiem wam, ciekawie to wygląda. Stopień zintegrowania jest naprawdę potężny. Tu jest jakaś pionowa przetwornica. Wygląda, jakby to była możliwe. Tak, to jest przetwornica wyjściowa. Także tu mamy 600 watów niby. Jest to możliwe. Przekaźniki jakieś tam do załączania, wyłączania. Tam coś słychać, że ona klika, jak tam się synchronizuje. O, dławiki jak na 600 watów. Może faktycznie. Tutaj jest cały battery pack. Tutaj widać takie taśmy do ogniw. Także stopień integracji jest naprawdę upakowany. Myślałem, że to mi wyjedzie jakoś bokiem, ale wątpię. Musiałbym chyba tą ramę rozkręcać, a trochę nie mam na to ochoty. Otworzę z drugiej strony, zobaczymy, co tam będzie. Wentylatorów jest ile? Tu jest tylko latarka. Tak. Tu jest jeden wentylator. On jest całkiem dobry, on nie jest taki głośny, powiem wam. W tańszych sprzętach są głośniejsze wentylatory, ten jest taki cywilizowany. No, płyta czołowa bardziej zacnie wygląda. Bardziej zacnie. No, płyta czołowa zacniej wygląda. Tutaj wszystkie te ładowarki do telefonów 100-watowe, nie 100-watowe. Czy tutaj... Wydaje mi się, że tu też będzie MPPT do naszego Solar Input. Tak, tu będzie Solar Input. Tutaj mamy na 450 V taką baterię kondensatorów. To może być w sumie ładowarka do naszego pakietu. Ciężko mi tutaj, albo przetwornica w sumie, bo tu patrzcie, jest dosyć duże trawko. To może być nasza przetwornica, a tam może być ładowarka po prostu nasza sieciowa. Ciężko mi tutaj ogarnąć cokolwiek, wszystko się domyślam. Tak, zobaczcie, to jest nasze wejście. Nasze wejście idzie tutaj na tą płytkę i to by się teraz zgadzało. Teraz to się wszystko zgadza i raczej to po prostu to jest naszym wyjściem. Dobra, dajcie mi się tu rozejrzeć. Włączę latarkę, zobaczcie, tu widać, że oni wszystko to sami robią, nie kupują tego u kogoś, jak to często bywa przy takich sprzętach, także proces produkcyjny mają pod kontrolą. Na płytkach jest Baseus, tutaj jest Baseus, 600 watów CAR, to nie wiem, wątpię. Chyba że do przetwornicy 600 watów CAR, czyli z gniazdo samochodowe, to już prędzej, bo samochodowe te gniazda zwykle mają 100-120 watów. Po prostu 12 V, bezpiecznik 10 A, no 120 watów, jak jest bezpiecznik 15 amperowy, no to w pamięci mi się nie chce tego liczyć. Co tutaj jest? Jakiś tam mikrokontroler najwyraźniej, bo tu mamy kwarc. Tutaj też zapewne jakiś mikrokontroler, bo mamy pamięć. JTAG? Ja zawsze mówię JTAG na takie złącza programowania. Tutaj mamy Bluetootha, przetworniczki, kondensatory, wszystko ładnie zabezpieczone jest masą, przyklejone, żeby od wibracji nam to nie popękało, nie urywało się od transportu właśnie aż do sklepu, czyli silniki diesla w tirach powodują wibracje, niskie częstotliwości, to wszystko może drgać i się wykruszać, no i wiadomo, odnoszenia to już urządzenie przenośne, także ładnie to zrobili. Na pewno nie jest wodoodporne, jak wentylator zaciągnie do środka wilgoć, jakąś wodę, to będzie niefajnie. Tutaj te złącze XT60, te żółte, wydaje mi się, że to jest już bezpośrednio
Nie, tu jest BMS-ik chyba. Tutaj mamy bezpieczniki. Tam widzę F ile? F2 i F3, czyli fuse drugi, fuse trzeci. No ja jest trochę tego, kurde, nie chcę mi się tego rozbierać, naprawdę. Jak to wyjąć? Dajcie mi tu się rozejrzeć. Tego nie trzeba było w ogóle ruszać, nie wiem od czego są te śrubki, zaraz to ogarnę. Dobra, wiecie co? Te śrubki dolne są od pakietu, to wszystko jest na taśmę jeszcze poklejone dwustronną. Nie chcę tego rozkręcać. Jeszcze się trochę źle czuję, gorączka mnie zaczyna brać, gardło mi siada, także wybaczcie, mam nadzieję, że mi wybaczycie. I tak, coś tam w środku pokazałem. To teraz jeszcze sobie naładował jeden do pełna i czajniczkiem, dobra, nie czajniczkiem, to żarówką. Żarówką wyładujemy, zobaczymy ile kilowatogodzin da nam się wyjąć z powerbanka tak realnie. To chyba z godzinę będzie musiało świecić. O nie, utraciłem gwarancję. Nikt się nie dowie, zobaczcie. Psst. No dobra, mamy 100% naładowane, jest żaróweczka. No i co, włączamy sobie po prostu nasze 230 i zobaczymy, ile energii uda nam się wyjąć z tego. Także praktyczny test pojemności. Dobra, 28 stopni, koszt, energia, kilowatogodzin i tu jeszcze mamy czas, ale czas się nam pewnie skasuje, chociaż zadbałem o to, żeby była tutaj nowa bateria z płyty głównej, bo tych malutkich to nigdy nie mam. No i niech się testuje. To jeszcze napięcie z początku testu 215 V powiedzmy. Ile nam powie ten Jimmy? Ile tu widać na nim? No też mówi 215. Także czy to widać? Kurde. W międzyczasie zobaczymy, czy da się ładować naraz solarem i USB-kiem. Tutaj też ładowarka Basusa 100W. Przewód także jest 100W. Czy tu będzie widać? 100W przewód. Także ja sobie przygotuję amperomierz. Jako że nie mam panelu solarnego, to mam 14,4 tak ustawione. 18 amperów i zobaczymy, wetknę sobie po prostu tutaj w te MC4 i zobaczymy, co się wydarzy. Najwyżej coś się uszkodzi. Okulary ochronne. Tralalala. Uwaga. On tu nie ma nic z tyłu, tak, jest niepodłączony nigdzie. In out. Ładowarka rusza, widać 94 W. 80, no sprawność ładowarki, sprawność tego, także jest dobrze. I teraz tak, plus do plusa. Dobra, trzymam i zobaczymy, czy tu jakikolwiek prąd popłynie. Tu nie to, o, dobra, weszło. To chociaż tyle. Dobra, czekajcie, żeście widzieli. 3, 2, 1, załączamy. O, aż iskra poszła. Widziałem. 0 coś. Niby jakiś tam prąd płynie, ale widać nie chce chyba. Chyba nie chce. No to ten prąd to taka rezydualna. No dobra, a wyłączymy. O, ruszył. MPPT ruszyło. 6 amperów. Uwaga, włączam to. Czy coś się wydarzy? Przełączył się na ładowarkę. Przełączył się na ładowarkę. Tędy nie reaguje. No, także nie da rady ładować tego dwustronnie, że tak powiem. No trudno. Taki ciekawy eksperyment sobie wymyśliłem. Czyli jak będziecie mieli solary i podłączycie sieć, to zamiast robić priorytet na solar i dopiero się przełączyć na sieć, on będzie robił to. Czy to dobrze? Nie wiem. Fajnie, gdyby dało się to zmienić w softie. No tutaj pół godzinki minęło, troszeczkę ponad 32 minuty. Tyle zużyliśmy energii, 0,2 kWh. Mamy 60% no, stanu naszego tego. Wytrzyma jeszcze prawie godzinę. Obciążenie cały czas jest w normie, napięcie w normie, 31 stopni niby wewnątrz urządzenia. 21 amperów wszędzie, przez każde ogniwo płynie. 23. No tutaj mamy te nasze informacje.
testujemy dalej. No, godzina minęła. Wyjęliśmy prawie 0,4 kWh. Tutaj zostało 20%, 19%. 35 stopni ma to. Nie wiem, czy to jest temperatura baterii, czy ogólnie wewnątrz. Jeszcze wytrzyma 0,3 godziny, także zobaczymy, ile wyjmiemy. Nie mogę wrócić do tego menu głównego. Nie wiem, o co chodzi. Także to takie dziwne jest. Bo chciałbym po prostu dużą tutaj mieć cyfrę. Może trzeba jakoś przytrzymać, ale nie chcę tutaj nic zepsuć naszego testu. Dobra, przytrzymałem ten przycisk menu i wyszło mi właśnie do tego oto głównego menu. No także tak to wygląda. No i zgasło 1%, 38 stopni. Pytanie właśnie, czy on potrzebował chłodzenia i sam sobie wyłączył chłodzenie, że się może ugrzać w miejscu? Tak samo on czasem się wentyluje, jak się przytrzyma, to wszystko gaśnie. Czy powinno być podtrzymanie wentylatora? To są ciekawe tematy. No dobra, zobaczmy tu Energy 0,482 kWh. No to jest powiedzmy 620% straty energii. Może tak być. Jeśli powerbank ma załóżmy 600 Wh, nawet 570, liczmy rezerwę, że oni tam z 10% zostawią, żeby go tak nisko nie rozładowywać. Niektóre nawet mają 20% takiej rezerwy bezpiecznej, nawet załóżmy 10%. No jeszcze straty właśnie wentylatora, tego oświetlacza, bluetootha. Może tak być, czyli realnie mamy pół kWh do dyspozycji, no i to by się zgadzało nawet, nie? Policzmy, że 20% stracimy z tych 600, dajcie mi to obliczyć. Tutaj widzimy 576 Wh, jak odejmę 20%, to by było 460, a udało nam się wyjąć 480, także jest dobrze, ale tak jak widzicie, to te marketingowe pojemności to są pojemności, trzeba brać pod uwagę jeszcze wiele czynników. No dobra, zobaczcie, jest 1%, 37 stopni, no ciekawe. Pół godziny ma być do 50%, tu jest wyzerowane, włączam i startujemy. Zmierzymy, czy to jest prawda. Czy producent nie kłamie. No i w te pół godziny mamy 43%, no blisko. Tyle energii wpakowaliśmy, cały czas 550 W ładowania. Jest całkiem nieźle, ale no około pół godziny. Około. Po godzinie 87%. No ciekawe. Nieźle. 0,55 żeśmy wpompowali. No to jeszcze pół godzinki, zobaczymy co będzie. Ten mówi niby 19 minut, to za 15 minut przyjdę. Ale zobaczcie, że prawie 45 stopni niby. Napięcie sieciowe 236 V. No godzina 16, 97%. Także jest szansa do tego 100% w półtorej godziny dobić. Godzina 31, 99%. Już zwolniło do 100 W ładowanie. 42 stopnie. Także no powiedzmy, że dali radę. Tu jeszcze 12 minut. Także coś tutaj źle liczy, ale powiedzmy, że instrukcja mówi prawdę. Dobra, to podsumowanie na koniec. Dla kogo to jest? I czy produkt jest dobry? Ja uważam, że to jest dobry produkt. Jest dobrze zbudowany. Ten plastik jest taki, to jest wszystko sztywne. To nie jest takie plastikowe. Wentylator jest na tyle cichy, że spokojnie można przy tym spać, według mnie. Plus za regulowaną latarkę z aplikacji. To jest źródło światła. To jest do tego dobre, do czego to ludzie stosują, że tak naprawdę. Dla jakichś fotografów w teren. Ludzie ładują tym właśnie telefony, ładują tym jakieś tam aparaty, jakieś GoPro, jakieś lustrzanki, laptopa to spokojnie naładuje. Tej energii nie jest za dużo, jest 600 Wh, ale właśnie do takich zastosowań według mnie to jest spoko. Jakieś drony, nie drony, operatorzy kamer właśnie takich, wiecie, gdzieś tam w polu, to jest na tyle lekkie, że sobie po prostu w jedną rękę to łapiemy, idziemy jak jesteśmy facetem. Kobieta w sumie też, tylko już bardziej w tym woreczku, tym takim, co z tymi uszami, bo wtedy łatwiej się niesie. Na wycieczkę górską z tym nie pójdziemy, bo to jednak 8 kg to jest takie duże, klockowate, nieporęczne, ale takie właśnie na jakiś tam kemping, namiot, z auta gdzieś tam idziemy dalej. Jest to spoko. Plus właśnie jest taki,
To jest bardziej trochę bajer te łączenie tego równolegle, ale jeśli mamy kilka takich urządzeń, właśnie nie wiem, jakaś większa ekipa filmowa czy coś, no to spoko, jakaś grupa przyjaciół, która robi tam jakieś outdoory, survivale czy takie rzeczy, chociaż na takie survivale to bardziej bym szukał konstrukcji totalnie wodoszczelnych, bo są takie, że mają wyizolowany kanał chłodzenia, że wentylator może wodę po prostu pompować, nie zaleje nam elektroniki, bo są takie konstrukcje szczelne. To akurat nie jest taka konstrukcja. Minus jest taki, że nie można tego używać w domu jako UPS. To nie działa jako UPS. Jak jest podłączone do ładowania, jest podłączony jakiś komputer do zasilania i zgaśnie nam właśnie sieć, to się na chwilę wyłączy, potem trzeba to włączyć. To szkoda, że tego nie ogarnęli, bo wtedy mając coś takiego na co dzień by to sobie mogło być ładowane jako UPS-ik, że tam po prostu nam zasila komputer, jak po prostu trzeba, to się czasem włączy. Także szkoda, że to nie ma funkcji UPS-a. Jest to taki produkt trochę też wyjściowy do dalszych ulepszeń, dalszego rozwoju, ale według mnie jest dobry. To, że w moich testach trochę nie szło, to się nad nim po prostu znęcałem, ale jak pooglądacie sobie takie cukierkowe, szybkie testy na innych kanałach, no to zobaczycie to, co te urządzenia potrafią. No i do takich rzeczy właśnie do jakiegoś kampera, do jakichś takich lodówek, wiecie, 12 V, jakiś na ogniwach Peltiera, chyba to są lodówki, chociaż nawet może na małym kompresorku. No, lodówki domowej nie ruszyło, pompy ciepła też nie ruszyły, nawet 2 niestety. Czy ta moc w piku jest? Kurde, nie wiem. Ciężko mi to sprawdzić, też nie mam za bardzo czym. Te 600 W też w sumie nie miałem tylko żarówkę 400 W, chociaż i tak pobór prądu nie był te równe 400 W. Według mnie te 600 W powinno tutaj być, nie? Jeśli chcemy herbatkę, musimy się wyposażyć w półkilowatowy taki czajniczek. One w marketach da się kupić nawet za 50 zł. Ten mój za 5 dych kupiłem, ale on ma właśnie 1 kW, taki właśnie hotelowy. Są 750 W, są 700, są 500 W, także pod coś takiego 500 i wtedy z jednego urządzenia możecie jeszcze zrobić sobie kawę, herbatę. Tylko należy pamiętać, że właśnie litr wody to będzie 100 Wh. Jak tu mamy do dyspozycji około 500 Wh, no to 20% będzie gotowanie pół litra wody czy litra? Kurde. Porąbałem się w obliczeniach, sorry, ale skupiam się, liczenie w pamięci nie jest moją najmocniejszą stroną, co widzicie. No nie wiem, co tu jeszcze mogę podsumować. No jedyny minus to, że tu nie ma UPS-a. Plusy wam powiedziałem chyba. No ogólnie urządzenie jest spoko. Nie jest hałaśliwy, to już mówiłem. Latarka, wejścia, wyjścia, według mnie spoko. Także Baseus, jak tam ludzie mówią, według mnie nie zawodzi, mimo że w moim teście no, może to wyglądać, że się znęcałem nad nim, że nie jestem zadowolony, ale mam porównanie do tańszych konstrukcji podobnego typu. Mam 2 tańsze konstrukcje, które o wiele widać i czuć, że są naprawdę tańsze. Ta elektronika w środku jest wykonana poprawnie, nie ma się do czego przyczepić. Wiadomo, jest to chińskie tanie, no właśnie. Ceny staram się nigdy nie poruszać, bo te ceny są płynne. Jak to wejdzie do mainstreamu ogniwa tego typu i ceny się wyrównają, to według mnie to są bardzo fajne, jakby nie wiem, bazy, powerbanki, przenośne elektrownie, jak oni tam nazywają. No słuchajcie, nie chcę więcej gadać. Zapraszam was do dyskusji w komentarzach. Co sądzicie, co myślicie? No i co, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć. No, naładował się po godzinie 50 i zużyliśmy na to prawie 666 kWh. 0,666. Szatan.